Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Zamku Królewskim w Warszawie. Witam Państwa na wystawie, która w tej chwili trwa w Zamku Królewskim. Wystawie zatytułowanej Sztuka widzenia. Wystawie, która poświęcona jest twórczości Jerzego Nowosielskiego, ale prezentuje również prace innych polskich artystów tworzących po II wojnie światowej. Wystawa została przygotowana wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, a duża część prac, szczególnie artystów, którzy towarzyszą Nowosielskiemu, pochodzi ze zbiorów Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Spora część jest w depozycie elektrowni. Wystawa została przygotowana w związku z obchodzoną rocznicą. Jerzy Nowosielski urodził się 100 lat temu. Rozpocznę od jego portretu rzeźbionego, który obecnie wita gości Zamku Królewskiego w Warszawie. To praca Józefa Nowaka, która powstała nie tak dawno. Ponieważ Jerzy Nowosielski, choć zmarły już przed kilkunastoma laty, nadal budzi zainteresowanie tak innych twórców, jak również szerokie zainteresowanie publiczności. To, co fascynuje w jego twórczości, to między innymi związek z tradycją wschodnią, z tradycją ikony, którą potrafił połączyć z językiem nowoczesnym. Leon Tarasewicz mówił o nim, że jest współczesnym Andrzejem Rublowem. Przy okazji rocznicy urodzin roku Nowosielskiego przypadającego w 2023 roku zorganizowano bardzo wiele wystaw. Były to mniejsze, większe wystawy, duże retrospektywy. Niektóre, tak jak ta w Starym Sączu, pokazywała pracę Nowosielskiego właśnie w towarzystwie innych artystów, często jego uczniów. Również i wystawa zamkowa wprowadza dialog pomiędzy pracami Nowosielskiego a pracami innych artystów. Spośród wystaw, które w tym roku zostały zorganizowane, muszę wymienić wystawę niewielką w warszawskiej Kordegarcie. Na zaproszenie jej kuratorki miałem przyjemność napisać tekst do katalogu, który towarzyszył tej wystawie. I przy okazji pisania tego tekstu uświadomiłem sobie, że spotkanie z sztuką Jerzego Nowosielskiego najlepiej rozpocząć od spotkania z nim samym. Artysta był bardzo chętny do tego, żeby opisywać swoją sztukę, swoje poglądy. Od początku lat 70. prowadził rozmowy z Zbigniewem Podgórcem od roku 1971, które ukazywały się w formie kolejnych zbiorów książkowych. Rozmowy te przerwała śmierć Zbigniewa Podgórca w 2002 roku, ale poza tym materiałem mamy też bardzo wiele innych wywiadów i opinii samego artysty. I dlatego też dzisiaj będę chciał Państwu przedstawić Jerzego Nowosielskiego, również poprzez jego słowa oraz poprzez prace, które zostały tutaj w tej chwili zgromadzone. One pochodzą nie tylko z Radomia, ale również i z innych muzeów oraz kolekcji prywatnych.
Pokażę Państwu wszystkie te prace, które obecnie tutaj się znajdują i zaproponuję rodzaj takiego alternatywnego, wirtualnego przewodnika po wystawie, bo chciałbym je Państwu pokazać w porządku chronologicznym. Przy okazji przypomnimy sobie biografię, życiorys artysty, ale też uzupełnimy tą historię pracami innych artystów, tymi, które również są tutaj na wystawie, ale też i innymi kontekstami. Spróbujemy Nowosielskiego osadzić w pewnym kontekście bądź spowodować, że jego prace właśnie będą nabierały nowych znaczeń w rozmowie z pracami innych artystów. Takie zresztą jest założenie tej wystawy. Ona jest podzielona tematycznie. Główne tematy to surrealizm, ciało, realizm i eschatologia oraz abstrakcja. To rzeczywiście bardzo ważne wątki, tematy, które pojawiają się tak u Jerzego Nowosielskiego, tak i ciekawie jest je prześledzić, jak kształtowały się w polskiej sztuce powojennej. I pierwszy cytat, który tutaj zresztą gościom wystawy towarzyszy. Każdy odbiorca jest właściwie też artystą, bo jeżeli włącza się w proces wchodzenia w głąb tak zwanego dzieła sztuki, to sam tworzy. I tutaj jego wolność jest też w jakimś sensie nieograniczona. Skorzystamy z tej wolności, którą daje nam sam artysta i spróbujemy spojrzeć na jego pracę w kontekście prac również innych artystów. Ponieważ jednym z założeń naszego spotkania tutaj jest też przedstawienie, poukładanie biografii artysty, przedstawienie jego życiorysu, zacząć musimy od tego, co wydarzyło się 100 lat temu, czyli w 1923 roku, kiedy Jerzy Nowosielski urodził się w Krakowie. I oczywiście jego pochodzenie, również to rodzinne, będzie determinowało jego późniejsze poglądy oraz sztukę. Jego ojciec jest z pochodzenia Łemkiem, co Nowosielski uznaje za rodzaj Ukraińca. Zresztą tym językiem będzie się posługiwał od dzieciństwa i będzie też w tym upatrywał, w tym, że miał tak wielokulturowe pochodzenie również swoich szerokich horyzontów. Matka z kolei pochodziła ze spolonizowanej rodziny austriackiej. Tak Nowosielski wspominał. Domowi rodzinnemu zawdzięczam to, że jestem człowiekiem pogranicza. Rzeczywiście wychowałem się równocześnie w dwóch kulturach. Wschodniochrześcijańskiej, słowiańskiej oraz rzymskokatolickiej, polskiej. I rzeczywiście artysta zawsze będzie czuł przede wszystkim związek ze spuścizną sztuki, kultury polskiej. Kiedy jeszcze w Krakowie będzie się uczył w gimnazjum, już wtedy zainteresuje się historią sztuki. Chociaż dość szybko sprecyzuje swój bardzo oryginalny styl, to w wielu przypadkach jesteśmy upoważnieni do tego, żeby doszukiwać się owych inspiracji, odwołań. Będzie już wtedy oglądał reprodukcje artystów impresjonizmu, ekspresjonizmu, wśród ważnych wtedy artystów, którzy wpłyną na niego i zrobią na nim wrażenie, wymienia chociażby Vincenta van Gogha czy Maurice'a Utrilля.
Ale z drugiej strony będzie to też moment, kiedy pojedzie wraz z ojcem do Ławry Poczajowskiej, pojedzie na Wołyń, do Krzemieńca, do Lwowa. To będzie też kontakt właśnie zintensyfikowany z kulturą wschodnią. Również do Lwowa rodzina ucieknie wraz z wybuchem II wojny światowej. I to właśnie wtedy w Lwowie Jerzy Nowosielski będzie oglądał ikony w Muzeum Ukraińskim. I kolejny cytat, chyba jeden z tych najsłynniejszych, kiedy opisuje właśnie swoje wrażenie z tej wizyty. Wrażenie było tak silne, że tego spotkania z nimi nigdy nie zapomnę. Patrząc, odczuwałem po prostu ból fizyczny. Kręciło mi się w głowie, brakowało tchu, w piersiach nogi odmawiały posłuszeństwa. Nie byłem w stanie przejść z jednej sali do drugiej. Powraca do Krakowa, aby uczyć się w Kunstgewerbeschule i wtedy też będzie poznawał przyszłych przyjaciół, artystów związanych z grupą krakowską, grupą młodych plastyków. Będzie to Tadeusz Brzozowski, Kazimierz Mikulski, ale również Mieczysław Poremski, który będzie później pisał bardzo wiele o pracach swojego przyjaciela, Jerzy Skarżyński, którego zaraz pracę jeszcze zobaczymy, i Tadeusz Kantor. To dużo późniejsza praca, ale właśnie prezentowana tutaj na wystawie w zamku. I też jeszcze w czasie wojny Jerzy Nowosielski będzie się uczył malować ikony w nowicjacie pod Lwowem, ale rozchoruje się, będzie w szpitalu i w efekcie zakończy się to dla niego kryzysem wiary, który będzie trwał 12 lat. Sam mówił, że wtedy był świadomym ateistą, ale też mówił, że, cytuję, z perspektywy lat widzę, że moje przeżycie ateizmu było przeżyciem ściśle religijnym. Jerzy Nowosielski będzie malował też ikony, będzie też twórcą sztuki sakralnej, będzie w przyszłości również przygotowywał wyposażenie całościowe kościołów tak katolickich, jak i wschodnich. Dość rzadko na wystawach jego prace religijne są prezentowane. Kuratorzy tej wystawy również z tego zrezygnowali. Z jednej strony, z racji tego, że gdzieś prezentowanie właśnie dzieł religijnych, szczególnie związanych z tradycją wschodnią, prezentowanie ich w muzeum odbiera im pewien rodzaj sakralności. Z drugiej strony Jerzy Nowosielski tak mówił: nie oddzielam sakrum od profanum w moim malarstwie w sposób istotny. To znaczy te obrazy, które powstają jakby z pozycji profanum, zawierają dla mnie równie silny ładunek sakrum, jak obrazy sakralne w sposób tradycyjny przeze mnie malowane. To stwierdzenie wynika w ogóle z tradycji wschodniej, która właśnie nie rozgranicza tych dwóch rzeczywistości, rzeczywistości świeckiej i religijnej, i właściwie podobnie będzie w pracach Jerzego Nowosielskiego. Powróćmy jednak do owego kryzysu wiary, który będzie też na pewno światopoglądowo dla niego takim momentem mocno kształtującym. Po wojnie będzie studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w tym okresie
bardzo ważnym kierunkiem, który nadal jest obecny w sztuce w Polsce, nie tylko, jest surrealizm. Na wystawie między innymi reprezentuje ten nurt Erna Rosenstein. To znaczenie surrealizmu dla Nowosielskiego też będzie przełomowe. On w tym czasie zacznie malować abstrakcje, często łączone z surrealistycznym automatyzmem, ale również będzie to łączył właśnie z tradycją ikony. Jak sam mówi, rzeczywistość ikony zobaczyłem w nowym świetle. Więcej, uważam, że zrewolucjonizował on w ogóle moją percepcję rzeczywistości. Mowa o surrealizmie. Sądzę, że w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji surrealizmu dla dzisiejszego człowieka. Moim zdaniem surrealizm jest fundatorem nowej, otwartej postawy na rzeczywistość. I jeszcze jeden cytat odnoszący się do tego przełomowego dla Nowosielskiego momentu. Fascynacja surrealizmem nie pozwalała mi na takie racjonalistyczne podejście do sprawy sztuki, jakie miał na przykład Władysław Strzemiński. W tym czasie studiuje w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza Ajbisza. Trzeba pamiętać, że ta tradycja koloryzmu, do której przynależy ten właśnie malarz, będzie przez dość długie lata dominująca na polskich uczelniach artystycznych, z wyjątkiem okresu socrealizmu i również w tym kontekście ten kształtujący się już wtedy styl Nowosielskiego warto widzieć jako właściwie całkowicie opozycyjny. Bo Nowosielski porzuci studia, aby zostać asystentem Tadeusza Kantora. Tutaj jego obraz dokładnie z tego właśnie momentu. No i też to jest moment, kiedy zaczyna zbliżać się okres socrealizmu. Nowosielski zdąży jeszcze wziąć udział w pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej. To jest też ten moment, kiedy się ożeni. A w okresie socrealizmu nie będzie wystawiał. Należy do tych artystów, którzy nie będą w czynny sposób brali udział w życiu artystycznym. Ale nie będzie miał wcale aż tak negatywnego podejścia. Będzie, wydaje się, rozumiał pewne pozytywne przesłanki, przynajmniej założenia tego typu sztuki. Będzie mówił w ten sposób. Upatrywałem w nim pewne możliwości artystyczne. Chciałem to jednak zrobić tak, jak to zrobił Andrzej Wróblewski, czyli w sposób szczery. To mi się jednak nigdy nie udało. Nigdy nie zdobyłem się na malowanie takich obrazów, które można by w tamtych czasach wystawić. To jest też, w tym czasie też Nowosielski przeniesie się do Łodzi, wtedy będzie też współpracował z teatrami lalkowymi, to będą też jego poczynania właśnie w sferze kostiumów czy scenografii, które później też będzie kontynuował. I w 1956 roku będzie miał swoją pierwszą dużą indywidualną wystawę. Również w tym roku weźmie udział w Biennale Sztuki w Wenecji, a także odbędzie podróż do Włoch, co niewątpliwie również przyczyniło się do jego pogłębienia znajomości dawnych mistrzów, odwiedzi Rawennę, Padwę, Florencję, Wenecję czy Rzym. To jest też moment, kiedy Jerzy Nowosielski będzie tworzył
prace, które do tej pory wprawiają w pewne zakłopotanie publiczność, ale również i specjalistów, którzy będą w bardzo różny sposób je interpretować. Te nowe interpretacje również się teraz pojawiają. To sceny, które przedstawiają postaci kobiece, ale w sytuacjach bardzo opresyjnych. Choć sam artysta będzie mówił w ten sposób. Nie chodzi mi o bezpośredni sadyzm, tylko o penetrację tych obszarów, które są dwuznaczne pod względem ich zawartości moralnej i etycznej. Prace te były często interpretowane jako wyraz czy próbę alegorycznego przedstawienia opresji okresu stalinowskiego. Były też wiązane z przeżyciami artysty z czasów wojny, taką dwuznacznością podejścia do ciała z jednej strony w sposób erotyczny, co jeszcze będziemy oglądać, a z drugiej strony właśnie doświadczenia ciała, które jest ciałem martwym, nieżywym, właśnie poddanym takiej opresji. Nowsze opinie zaczynają szukać przyczyn powstawania tych obrazów również i w innych sferach. Możliwości jest dość dużo, chociażby w przypadku tego obrazu sam Jerzy Nowosielski odwołuje się do historii XVI-wiecznej poprzez tytuł właśnie do egzekucji, która miała miejsce wtedy we Włoszech, chociaż jak widać w samym obrazie przedstawia ją uwspółcześnioną. I rzeczywiście postaci kobiece tworzone w tamtym okresie są szczególnie niepokojące u Nowosielskiego, również w rysunkach, który to rysunek też zajmuje ważną część jego dorobku. Podobnie jak przedstawienia kobiece, te rozebrane akty, ale również i ubrane, niepozbawione erotyzmu, tak jak w tym obrazie z lat 50., gdzie być może moglibyśmy się dopatrywać jakichś analogii do wtedy jeszcze trwającego, mającego swój wpływ socrealizmu. Kolejnym tematem, który Jerzy Nowosielski będzie bardzo często podejmował, jest martwa natura. Jego stosunek do przedmiotu, który staje się czymś wyjątkowym, nie tylko obiektem formalnych zabiegów malarza. I lata 50. to kontynuacja prac abstrakcyjnych, ale jak Państwo widzą, już nie w formach geometrycznych. Pojawia się też inna stylistyka. W tym przypadku tutaj na wystawie bardzo dobrze z tym obrazem z 56 roku koresponduje praca Jonasza Sterna, ale jednak ten nurt w latach 50. u Nowosielskiego trzeba związać z pojawiającym się w Polsce informelem po okresie socrealizmu. Tutaj praca właśnie Jerzego Skarżyńskiego, a tym artystą, który najbardziej przyczyni się też do przerzutu takich abstrakcyjno-ekspresjonistycznych tendencji do Polski, będzie Tadeusz Kantor. Jednak w przypadku Nowosielskiego, chociaż abstrakcje spotykamy w trakcie całej jego twórczości, to świat realny, rzeczywisty dominuje w jego pracach, stąd też
tak często pojawiające się martwe natury, ale również i pejzaże, które jednak łączą w sobie właśnie tą sferę realizmu, rzeczywistości z lekcją, jaką wyciągną z ikony. Jeszcze wracając do biografii artysty, w 1957 roku reaktywuje się grupa krakowska, on zostanie jej członkiem. Tutaj praca Marii Jaremy dokładnie właśnie z tego roku, która z kolei jest przykładem jeszcze trwających tendencji abstrakcji geometrycznej, mającej swoje korzenie w okresie międzywojennym, co również u Nowosielskiego, choć rzadziej, będzie się pojawiać. W tym czasie Nowosielski zostaje wykładowcą w Łodzi. Eksternistycznie na początku lat 60. zrobi dopiero dyplom i przeniesie się właśnie do Krakowa, podejmie pracę w Akademii Sztuk Pięknych w 1962 roku. Tu jeszcze obraz z końca lat 50. z motywem, który bardzo często również pojawia się u Jerzego Nowosielskiego, motywem pływaczek, motywem sportowym, który w sztuce również socrealistycznej był dosyć popularny. Dla Nowosielskiego jest kolejnym pretekstem, aby studiować ciało kobiece. I przykład pejzażu Górska Droga z 1960 roku, ale też przykład tego, jak ów realizm, zainteresowanie rzeczywistością u Nowosielskiego jest mocno zespolone z tendencjami abstrakcyjnymi. I kolejny obraz już z początku lat 60. to opuszczona cerkiew. W wypowiedziach Nowosielskiego odnajdujemy bardzo wiele odniesień do kultury wschodniej, do jej niszczenia, ale również do relacji, które ona ma z zachodnią tradycją. I przykład jeszcze jednego pejzażu, tym razem pejzażu miejskiego, chociaż już obraz powstały po przenosinach do Krakowa, to podobne prace właśnie skupiające się na motywach miejskich powstawały również w Łodzi. I praca z połowy lat 60. zatytułowana Martwa natura fantastyczna. Obraz bardzo wielowarstwowy, nie ograniczający się tylko do przedmiotów, przedstawiający całe wnętrze z dodatkowymi elementami, również z takim obramieniem, które Nowosielski czerpie z tradycji właśnie ikony. To przypomina, jeszcze zaraz zobaczymy taki przykład, klejmę, która właśnie również na ikonach się pojawiała. To jest też ciekawy przykład tego, w jaki sposób Nowosielski traktuje przestrzeń, która też nie jest przestrzenią tradycyjną, jest przestrzenią, można powiedzieć, nielogiczną i bardzo nowoczesną. Ta wielowarstwowość i taka autotematyczność tego obrazu przywodzi na myśl tutaj takie skojarzenie z pracami Henri Matissa, który również z
takim bogactwem prezentuje w tym przypadku obiekty w swojej pracowni, a co warto zauważyć, też robi to z intensywnością kolorystyczną, która też nie obca jest Nowosielskiemu, chociaż on sam przynajmniej w teorii nie wiązał z kolorem jakichś większych znaczeń. Takie odniesienia, skojarzenia z sztuką dawną, sztuką nowoczesną, sztuką poprzedników Jerzego Nowosielskiego odkrywamy bardzo często. Przykładem jest ten portret skrzypaczki, gdzie z jednej strony mamy ten motyw muzyczny, jakże częsty w sztuce dawnej, ale mamy też rodzaj okna, cytatu, bo przecież to okno wygląda, jakby było zawieszonym obrazem w ramie. To również jest zabieg, który stosowało wielu artystów, jeśli chodzi o dawną sztukę, chociażby Velázquez, a bliżsi nam artyści to chociażby wspomniany Matisse, który również, tak jak tutaj Nowosielski, łączy właśnie różne przestrzenie i rzeczywistości. I powróćmy do tematu aktu, który zajmuje ważne miejsce u Nowosielskiego, jest aktu kobiecego, który pojawia się w różnych redakcjach. I ta praca zatytułowana Striptease, gdzie proszę zobaczyć, pojawia nam się tutaj dość dużo takich elementów właśnie, które można byłoby związać z takim wojerystycznym spojrzeniem na kobietę. Ta postać na pierwszym planie skojarzyła mi się z pracą współczesnej malarki Marlene Dumas, która przedstawia dziecko, które jest częstym motywem z kolei u niej, w identycznej pozie. To zestawienie uwypukla nam nie tylko ten element ciała, które zostaje tutaj obnażone, ale również ten gest zasłonięcia twarzy, tak jakby zakrycia tożsamości. Sam Nowosielski tak mówił: ja się przyszłością malarstwa nie interesuję. Są takie chwile, kiedy w ogóle nie widzę żadnej przyszłości dla malarstwa. Są też takie momenty, kiedy widzę, że malarstwo jest jedynym sposobem myślenia o przyszłości. I kolejny obraz z przedstawieniem postaci kobiecych, ale w jego przypadku chciałbym zwrócić uwagę na ten element samochodu, który go dopełnia, i wykorzystać ten moment na zacytowanie chyba jednego z moich ulubionych tutaj cytatów Nowosielskiego. Tak mówił artysta: jestem autorem wielu martwych natur, pejzaży. I to pejzaży miejskich z kamienicami, z widokami sklepów, z tramwajami, samochodami. Osobiście nie mogę znieść takiego stosunku do przedmiotu, jak na przykład do samochodu. W krajach, w których samochodów jest dużo i są tanie. W tych krajach, gdy tylko samochód trochę się zestarzeje i stanie się niemodny, natychmiast wyrzuca się go na cmentarzysko, a potem zgniatając poddaje zniszczeniu. Dla mnie jest to jakiś okrutny stosunek do rzeczywistości, w której żyjemy. Bardzo przywiązuję się do przedmiotów, które mnie otaczają. Nie wyrzucam starych zegarków, starych garnków. Nie zmieniłbym, gdybym miał i lubił jeździć zbyt często samochodów. Uważam, że wszystkie przedmioty w jakimś sensie należą do tej rzeczywistości, która będzie rzeczywistością nowej ziemi, nowego nieba.
No, nie tylko tutaj pojawia się nam ten samochód w jakże współczesnym, ekologicznym ujęciu, ale cytat ten zdradza nam też właśnie stosunek Nowosielskiego do rzeczywistości, do owych przedmiotów, które też tak eksponuje w swoich martwych naturach. Powróćmy jednak do kwestii aktu i sposobu przedstawienia. To jest też motyw mocno akcentowany na aktualnej wystawie. To praca z końca lat 60., łącząca w sobie ów motyw aktu z pejzażem. I tutaj jeden z licznych, czasem zaskakujących cytatów odnoszących się właśnie do tego tematu. Chrześcijaństwo w swojej zarodkowej formie usuwa kobietę w cień. Właściwie kobietę usuwają w cień i same Ewangelie. Kobieta wkracza do świadomości Kościoła z tła pozakościelnego, powiedziałbym nawet z tła pozabiblijnego, spoza judaizmu. Ona wkracza z tła będącego podstawowym tłem u ludów, wśród których chrześcijaństwo zaczęło się szerzyć. Przecież to tam wszędzie rozpowszechnione były kulty Wielkiej Macierzy, tak zwane kulty pogańskie, a właściwie ogólnoludzkie. Ten cytat może nas zaskoczyć, dlatego że patrząc na akty Nowosielskiego, mamy wrażenie, że jest on właśnie takim wojerem, podglądaczem, który z bardzo męskiej pozycji dość przedmiotowo traktuje obiekt swoich obrazów. Teraz chciałbym się odwołać do współkuratorki wystawy, która w katalogu tak pisze. Jerzy Nowosielski mawiał, że sztuka nie jest po to, żeby była piękna, że musi być silna i musi działać. Chciał jednak tak, żeby panny nowosielskie cieszyły estetycznie odbiorców jego sztuki. Malowane z punktu widzenia męskiego spojrzenia, zanurzone w tradycyjnej ikonograficznej narracji, dają przyjemność szerokiej publiczności również dzisiaj. Jednak niepokojąca erotyka niektórych aktów Nowosielskiego, napięcie panujących tu relacji pana i poddanej we współczesnych galeryjnych i muzealnych przestrzeniach domagają się pewnej przeciwwagi. I rzeczywiście tu w salach wystawy w Zamku Królewskim pojawiają się prace polskich artystek, które już to męskocentryczne podejście weryfikują. To jest przecież moment narodzin sztuki feministycznej, która będzie się upominać o prawa kobiet jako artystek, ale również będzie zabierała głos, jeśli chodzi o tematykę prac, gdzie kobieta stanie się podmiotem, a nie przedmiotem, jak to zazwyczaj było w sztuce wcześniejszej. I kolejny obraz, który też poświęcony jest tej tematyce, Dwie kobiety w ciemności. To już praca z lat 70., kiedy to Nowosielski wkracza w taką fazę swojej twórczości dość wyrazistą, malując właśnie serię czarnych aktów. Sam będzie mówił tak. Między grzechem a świętością istnieje tajemnicza więź. Częściowo można ją zobaczyć za pomocą sztuki. A więc z jednej strony ten specyficzny erotyzm, który obserwujemy w aktach Nowosielskiego, jeszcze bardziej zostaje połączony tutaj z skojarzeniami z męczeństwem, śmiercią Chrystusa, ideą wcielenia. Ten kontekst chrześcijański tutaj również się pojawia. Nowosielski jeszcze tak mówił o swoim malowaniu aktów.
Anatomia nie jest tu w ogóle ważna. Akt to po prostu nieświadome danie wyrazu tęsknocie za pełnią cielesnej rzeczywistości ludzkiej. Akt to obsesyjna tęsknota za czymś, co zostało utracone i trzeba zrekonstruować, wywołać w wizji plastycznej. A teraz zmieńmy wątek i przenieśmy się w część wystawy, która poświęcona jest abstrakcji, którą, jak pamiętamy, Nowosielski intensywnie uprawiał już w końcu lat 40. I tak jak mówiłem, czasem zdarzają się też prace, które odwołują się do tradycji abstrakcji geometrycznej, tak jak w przypadku tej pracy z 74 roku. Tutaj bardzo dobrze koresponduje i ciekawie koresponduje na wystawie z tą pracą Nowosielskiego obraz klasyczny, obraz Wojciecha Fangora z lat 60., który przecież również ma w pamięci dokonania takich awangardzistów międzywojennych, jak chociażby Kazimierz Malewicz. Ale ja chciałem Państwu zaproponować jeszcze jedno spotkanie. Otóż ten obraz Paula Klee, obraz pochodzący z okresu międzywojennego, ale nie mający przecież za wiele wspólnego właśnie z tą tradycją awangardy geometrycznej. Tutaj odnajdziemy pewnie chyba więcej surrealizmu. Skąd moje skojarzenie nie wynikające tylko z podobieństwa kompozycyjnego? Tak jak przed chwilą w pracy Nowosielskiego, tak i tutaj mamy do czynienia z bardzo takim współczesnym motywem tego, co wewnątrz i tego, co jest na zewnątrz, co jest na marginesie, co bardzo często było pomijane, a w przypadku tego obrazu jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż główny motyw. Paul Klee jest też artystą o tyle podobnym do Nowosielskiego, jak zresztą wielu twórców dwudziestowiecznych, który porusza się w obszarze pomiędzy mimezis a abstrakcją. I nawet jeśli mamy tutaj akt z lustrem, to widzą Państwo, jak mocno jest on uproszczony, ten główny motyw przesunięty właśnie na obrzeża obrazu, a w centrum pojawia nam się pustka, nicość, jakby biały kwadrat będący dialogiem właśnie z Malewiczem. I kolejny pejzaż z połowy lat 70., gdzie znów jesteśmy świadkami tego motywu, który tak bardzo fascynuje też Nowosielskiego, gdzie pojawiają się kopuły cerkwi. Tak jak mówiłem, Nowosielski będzie też projektował wyposażenie różnych kościołów. Tutaj, wyprzedzając trochę chronologię, trzeba wspomnieć, że w latach 80. stworzy polichromię w kościele Świętego Ducha w Nowych Tychach, a z kolei w latach 90. będzie pracował przy cerkwi grecko-katolickiej w Białym Borze, która właściwie będzie takim uwieńczeniem właśnie tej jego działalności. Jednak trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli Nowosielski jest autorem właśnie około 30 wystrojów różnych świątyń, to jak sam mówił, zrealizował 10% tego, co by mógł i gdzieś w tych wypowiedziach przebijał taki rodzaj rozczarowania, że więcej nie mógł pracować w taki kompleksowy sposób.
My jednak powróćmy jeszcze do lat 70. Tutaj kolejny rysunek, zresztą bardzo duży, jeśli chodzi o swój format. Mówiłem o tym, że rysunki to ważna część twórczości Nowosielskiego, tak o nich mówił. Rysunek jest dla mnie czymś pośrednim między malarstwem i pismem. W rysunku mogę pozwolić sobie na wiele rzeczy, na które nie mógłbym sobie pozwolić w malarstwie. I kolejna praca utrzymana właśnie jeszcze w tej tonacji takich ciemnych barw. Dwie kobiety z martwą naturą, chociaż tutaj ta ciemność wszechogarniająca skontrastowana jest z owym stołem, który bardzo szybko przywodzi na myśl ołtarz. No i trudniejszy motyw do zinterpretowania, właściwie taki geometryczny kształt, który z jednej strony możemy widzieć właśnie jako rodzaj okna świetlika, który jest źródłem światła, które przecież też jest obarczone taką symboliką boskości. Ta geometryczność tego motywu również tutaj ma znaczenie. I jeszcze jeden obraz utrzymany w tych dość ciemnych tonacjach, akt z lustrem. I w przypadku tego obrazu chciałbym zaproponować dość zaskakujące skojarzenie. Jesteśmy w latach 70. W dość podobnym czasie ten motyw lustra pojawia się też u Roya Lichtensteina, artysty, którego kojarzymy z pop artem, ale żyjącego dużo dłużej i w bardzo ciekawy sposób rozwijającego pewne idee. Tutaj to wydawałoby się dalekie pokrewieństwo gdzieś dotyczy właśnie takiego załamania rzeczywistości i owej pracy z przestrzenią, którą wykonuje Nowosielski, ale oczywiście łączy się to również z kwestią jej percepcji w ogóle dzieła sztuki, co również interesuje Roya Lichtensteina. I praca już z końca lat 70., taki półakt, który przybiera wręcz taki demoniczny wyraz. I kiedy Jerzy Nowosielski pytany był właśnie o inspirację, ale pytany był też o przedstawienie zła w sztuce, to tutaj wymienił dwóch artystów. Wymienił Francisca Goye, którego szczególnie czarne obrazy, ale nie tylko, do tej pory są trudne do zinterpretowania, ale niewątpliwie niosą ze sobą właśnie taki element emocji, który wydawałoby się rzadko widzimy u Nowosielskiego, bo gdzieś pewien taki dystans u niego wyczuwamy, ale te emocje również tam się znajdują. No i drugi z artystów, którego wymienia Nowosielski, to Francis Bacon, a więc również mówimy tutaj o sztuce bardzo ekspresyjnej, która eksploruje właśnie naturę człowieka, naturę, która jest wielopoziomowa i dotyczy to różnych sfer, również tych negatywnych. Tu autoportret Bacona, a tutaj praca już jego późniejsza, ale bardzo ciekawie koresponduje z obrazem Jerzego Nowosielskiego Wnętrze z widokiem na morze. To praca, która gdzieś przywołuje znowu te aspekty i abstrakcji,
i surrealizmu i właściwie poza tym wyraźnym motywem morza wprowadza nas w takie skonfudowanie tym, co tu jest tak naprawdę przedstawione i też otwiera właśnie możliwości różnorodnych interpretacji. Zazwyczaj jednak u Nowosielskiego dość wyraźnie widzimy właśnie chociażby ów motyw aktu, który tutaj też, proszę zwrócić uwagę, jest rodzajem ramy dla kompozycji, która pojawia się w centrum, która też przypomina rodzaj takiego jakby obrazu czy okna. Ten akt chciałbym Państwu zestawić z pracą Amedeo Modiglianiego, którego Jerzy Nowosielski wymienia jako jedno z głównych źródeł swojej inspiracji. Rzeczywiście Modigliani łączy w sobie z jednej strony tradycję sztuki włoskiej, renesansu z już nowoczesnym językiem École de Paris na początku XX wieku. Tak Nowosielski mówił o Modigliani. Jego akty zawierają w sobie niezwykle przeciwstawne elementy. Z jednej strony element pozornie wybujałej zmysłowości, z drugiej zaś element niejako całkowitego uniewinnienia tej zmysłowości. Są jakoś niesłychanie duchowo czyste. W tym właśnie tkwi tajemnica twórczości Modiglianiego. Kolejnym artystą, którego wyraźnie Jerzy Nowosielski wymienia jako swoją inspirację, jest El Greco. Trzeba pamiętać, że to artysta, który już od początku XX wieku zacznie być uważany za prekursora nowoczesności. Ta opinia była jeszcze silna w pierwszych latach po II wojnie światowej, stąd też warto El Greca widzieć nie tylko w kontekście właśnie obrazów religijnych, tej sfery duchowej, która niewątpliwie przemawiała też do Jerzego Nowosielskiego, ale właśnie jako ten wzorzec kolejnego artysty, który w sposób oryginalny i wyjątkowy interpretował sztukę swoich czasów. Tu wybrałem obraz z przedstawieniem Vera ikon, kluczowy właściwie dla tradycji chrześcijańskiej, szczególnie dla owej tradycji wschodniej. I ten wizerunek Chrystusa pojawia się też w sztuce współczesnej. Tutaj praca Ewy Kuryluk, obecna na wystawie w zamku, bardzo ciekawie też korespondująca właśnie z pracami Nowosielskiego. I kolejna praca, która w tak wyraźny sposób inspiruje się samą kompozycją nawet ikony. I powróćmy właśnie do tego motywu. W ikonie rozwinięty jest z jednej strony niezwykle silny realizm, system malarskiej iluzji, system analizy koloru, system światła i przestrzeni. Z drugiej zaś strony ikona przesycona jest duchem malarstwa abstrakcyjnego, które nawiasem mówiąc jest tak samo dawne jak malarstwo figuralne, choć samodzielność zdobyło sobie dopiero w XX wieku. W ikonie abstrakcja istnieje tak samo jawnie jak iluzja postaci czy obecność mistyfikacji przedmiotu. Nie jest to więc abstrakcja wewnętrzna czy podskórna, jest to abstrakcja ujawniona, obecna w ikonie na równych prawach z realizmem.
I wydaje się, że to jest jeden z tych cytatów, który w tak dosłowny sposób definiują i też wyjaśniają pewne, wydawałoby się, sprzeczności w twórczości Jerzego Nowosielskiego. Ten obraz pochodzi z 1982 roku i nosi tytuł Villa dei Misteri. Ten sam tytuł nosi obraz Nowosielskiego, monumentalny, namalowany 7 lat wcześniej, znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, monumentalny, bo liczący sobie 5 metrów długości. Ten tytuł odnosi się oczywiście do tradycji sztuki starożytnej, do słynnej, odkrytej niedaleko Neapolu willi, w której znajdują się antyczne malowidła. Te malowidła robiły wrażenie na wielu artystach, między innymi słynna seria planowana do wystroju budynku Sigramu przez Marka Rothkę również zainspirowana była jego wizytą w Pompejach i ich okolicach. Chciałem przywołać Marka Rothkę, bo to artysta, który od pewnego momentu był wierny abstrakcji, ale gdzieś chęć pokazywania i dramatu ludzkiego, i przede wszystkim dotarcia do tej sfery duchowej. To są te aspekty, które warto przywołać, mówiąc o Jerzym Nowosielskim. I plakat, który pojawia się tutaj na wystawie do przedstawienia w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A tak jak już mówiłem, ta tradycja teatru, praca dla teatru u Nowosielskiego też była ważną kwestią i również teatr odgrywał ważną rolę w jego teoretycznych poglądach. Proszę posłuchać. Konwencje malarstwa ikony są konwencjami, które organizują postaci w teatrze antycznym. O ile bizantyjski kult kościelny pochodny jest od misterium teatru antycznego, o tyle malarstwo ikonowe, to znaczy organizowanie kompozycyjne scen wielofiguralnych w ikonie, jest zbudowane na doświadczeniu teatru. I jeszcze Martwa natura z 1986 roku, która też zresztą bardzo dobrze pokazuje te transgresje Nowosielskiego, choć z jednej strony widzimy tutaj, wydawałoby się, jakieś przedmioty, to budują one swój własny pejzaż, również z tym motywem koła, okręgu, takiego geometrycznego znaku, który nad nimi się pojawia, a one gdzieś przywodzą na myśl jakieś prehistoryczne kurhany. I powróćmy do biografii artysty, który w 1993 roku odejdzie na emeryturę. W 1996 zostanie założona Fundacja Nowosielskich we współpracy z Galerią Starmach. Pod koniec swojego życia Nowosielskiego spotykały liczne zaszczyty, nagrody. 20 lat temu odbyła się wielka wystawa w Zachęcie z okazji jego 80-lecia urodzin, ale też jego sztuka
cały czas fascynowała. Nie tylko była i jest prezentowana, pojawiają się kolejne publikacje przy okazji aktualnego roku Nowosielskiego. Na pewno też ich przybędzie. Na wystawie ostatnimi chronologicznie pracami są rysunki z 1991 roku, które również przedstawiają ów temat, który już kilkakrotnie widzieliśmy, bo rzeczywiście akt, ciało to ten temat, który Nowosielskiego fascynuje. Nowosielski umiera w Krakowie w 2011 roku. A ja chciałbym zakończyć jeszcze jedną pracą Jadwigi Sawickiej, która również znajduje się tutaj w tej chwili na wystawie. To jedna z uczennic profesora Nowosielskiego. I wydaje się, że w przypadku tej polskiej malarki gdzieś ta kwestia przedmiotu, również tego stosunku do obrazu jako do ikony, miała spory wpływ, a z drugiej strony Jadwiga Sawicka jest przecież reprezentantką kolejnej fali sztuki feministycznej, która przeciwstawia się tradycyjnym schematom, którym wydawałoby się podlegał też Jerzy Nowosielski. To tyle, co przygotowałem dla Państwa, mając przyjemność nagrywać ten wykład w salach aktualnej wystawy, na którą serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo i do widzenia.